Hej, cześć i czołem! Hej! Ten film razem z Kacprem i Małgorzatą, która trzyma aktualnie kamerę, chcemy zadedykować wszystkim miłośnikom motocykli, którzy nie wiedzą, jak używać tylnego hamulca. I jeżeli zapytamy 10 motocyklistów, jak to robią, to każdy prawdopodobnie udzieli innej odpowiedzi. I jeżeli chcecie poznać 3 nasze odpowiedzi, to oglądajcie ten film. Przede wszystkim semantyka. Mówi się tylnego hamulca, a nie tylniego hamulca. To tak, żebyście wszyscy wiedzieli. Fizyka. Żeby zrozumieć, co ten hamulec tak naprawdę nas znosi, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak działają hamulce w motocyklu. I bardzo w skrótowych, prostych słowach trzeba powiedzieć, że podstawowym hamulcem jest hamulec przedni. I hamulec przedni jest dlatego podstawowy, że podczas hamowania odbywa się transfer masy na przednie koło, które na skutek tego transferu masy ma po prostu większą przyczepność niż koło tylne. Dlatego, że jest mocniej dociskane przez masę motocykla i generalnie fizykę, która panuje teraz i tą całą kinetykę naszego działania przekłada na obciążenie przedniego koła, a tylne koło odrywa się w powietrze w ekstremalnych sytuacjach i właściwie już nie robi nic. Więc żeby skutecznie zahamować, trzeba używać obydwu hamulców i dbać o to, żeby oba koła były na ziemi. Tak jest. I to mamy już za sobą. Jeżeli chodzi o fizykę, to jeżeli zablokujemy przednie koło w czasie jazdy, to abstrahując od tego, że nie zdąży się skompresować zawieszenie i podetniemy koło, bo tak naprawdę cały proces hamowania polega na tej dystrybucji masy, o której mówił Kacper. A bardzo łatwo podciąć koło, bo nawet jezdnie, którymi jeździmy, są pochylone zawsze w kierunku prawym, żeby woda z nich skutecznie spływała. Więc większość kół i poślizgów kół będzie w prawą stronę. To jest też taka ciekawostka. Ale wróćmy do tego przedniego hamulca na początek. Więc jeżeli przesadzimy z hamowaniem przodem, to motocykl będzie chciał się obrócić względem osi przedniego koła i nas nakryć albo będzie chciał unieść tylne koło. Tak. I teraz musicie to zrozumieć, bo przechodzimy do meritum tego filmu, czyli co chce zrobić tylny hamulec z geometrią motocykla w momencie, kiedy go naciskamy. W momencie, kiedy naciskamy tylny hamulec, powoduje on znacznie mniejszy, ale również transfer masy naprzód, czyli ugięcie przedniego zawieszenia, co się przekłada na skrócenie motocykla, ale oprócz tego, na skutek tego, jak jest zamontowany zacisk i jak to jest tam zbudowane w tylnym kole, nie wchodząc w technikalia. To nie jest przypadkowe? To nie jest przypadkowe, oczywiście, to jest konstrukcyjne zamierzenie. Powoduje nam ugięcie tego tylnego zawieszenia, też zmniejszenie prześwitu motocykla i działa w taki sposób, jakby chciał nam obrócić motocykl wokół osi tylnego koła. I zaraz Wam to pokażemy. Żeby ten eksperyment miał szansę powodzenia, musimy zablokować przedni hamulec. To jest tylny hamulec. To jest zablokowany przedni hamulec, żeby nam motocykl A nie uciekał, B, żeby zawieszenia się kompresowały w miarę równomiernie. I proszę tutaj zwrócić uwagę, jak się będzie zachował motocykl. Nacisnąłem hamulec. Kacper puszcza. Motocykl się nie podnosi. Uwaga, puszczam hamulec. Kacper się trzyma i motocykl. Czy to było widać? Proszę mocniej. Jeszcze raz. Dobra. Czy teraz widać? Jeszcze raz. No i co to daje? Tak właśnie działa tylny hamulec. Naciska nam przód i tu dobrze było widać to, że motocykl się skraca w trakcie ugięcia tego zawieszenia, a to ugięcie tylnego zawieszenia właśnie możemy sprowokować tylnym hamulcem. Czyli de facto, kiedy jedziecie swoim wspaniałym motorkiem i zaczniecie hamować, to możecie utrzymać motocykl niżej i stabilniej. Dobra? Eksperyment drugi. Wyobraźcie sobie, że to jest motocykl i będziemy mówić, kto jest którym hamulcem, ale ja będę pewnie hamulcem. Jestem hamulcem przednim. Jeżeli jest jakaś siła, która panuje na mnie i ja nagle... pokaż, jak koło szuka przyczepności. Szuka przyczepności. I jest bardzo trudno utrzymać. Mocniej napieraj, chłopie, żeby tą sztutę mi tutaj wrazić. Bardzo trudno jest tutaj zachować stabilność, jeżeli ten układ będzie szukał jakiegoś wektora, który nie jest dokładnie w osi. Dobra, mocno żeś napierał.
Miało być mocniej. Dobra, a teraz uwaga, jestem tylnym hamulcem, zmieniamy wektor. Poczekaj, bo ja się trzymam, żebyś nie odleciał. Jak to wypadnie, to też uważaj, żebyś... Dobra, ja jestem hamulcem tylnym. I teraz, jeżeli hamulec tylny będzie zmieniał wektor, ja mogę zmieniać wektor, nie ma problemu. Możemy sobie tak tańczyć obaj. Nie no, przód zmienia wektor, bo przód skręca, więc przód wtedy tańczy, a tył jedzie stabilnie. Nic się nie dzieje. Nawet gdybym ja wpadł w poślizg, może się zatrzymać, i ja bym zmieniał wektor, to nadal nic się nie zmienia, bo ja mogę się ślizgać też. Więc Tak jest. stabilność użycia tylnego hamulca w tym prostym doświadczeniu, mam nadzieję, że została zobrazowana, że tylny hamulec wbrew pozorom wydaje się hamulcem łatwiejszym, przyjemniejszym, mniej destabilizującym zawieszenie. Powoduje tak naprawdę efekt kotwicy, który można skutecznie wykorzystać na co dzień. No i teraz dochodzimy do takiego punktu, w którym musimy mieć różne zdania. Znaczy mamy i jakby wiemy, bo dyskutowaliśmy o tym przed filmem. Bo ja osobiście uważam, że tylny hamulec dla mnie przy prędkościach rzędu od 30 km na godzinę w dół, oczywiście to zależy od motocykla, daje mi bardzo precyzyjne dozowanie hamowania i stabilizuje motocykl na tyle, że ja właściwie w korku nie używam przodu, tylko tył. Oczywiście mam palce założone na klamkach, żeby zareagować w sytuacji awaryjnej, ale to właśnie tylny hamulec daje mi to poczucie bezpieczeństwa, stabilności i bardzo precyzyjnego dozowania. Rozumiem Twoje spojrzenie, mimo tego, że się z nim nie zgadzam. Rozumiem to, że to poczucie kotwicy przy niskich manewrach i to, że nie trzeba uważać na różne rzeczy, daje Ci uczucie pewności w pokonywaniu jakichś manewrów i tak dalej. Ja z kolei nie używam tego hamulca tak często jak Ty w takich sytuacjach, bo bardziej cenię od stabilności to, że motocykl ciągle jest manewrowy. I korzystam z tego tylnego hamulca w takich prędkościach, kiedy już motocykl się naprawdę chwieje, czyli poniżej progu równowagi, właśnie po to, żeby tą stabilność uzyskać przy jego pomocy. Bo dla mnie, używając tylnego hamulca przez buty motocyklowe, które de facto mają sztywną podeszwę po to, żeby nas chroniły. Interfejs jest jest zaburzony, no bo ciężko wyczuć, jak wciskamy ten pedał. Dużo bardziej jest czuć, co się dzieje z motocyklem. A nasze opuszki są tak naprawdę najczulszą częścią ciała, więc to wyczucie przodu jest dużo silniejsze. Niemniej jednak... A język. Wywaliło mi blue screena. Nie będziemy tego próbowali. Dobra, interfejs. Interfejs. Podeszwy butów motocyklowych są stosunkowo grube, żeby nas chroniły. Są odporne na uderzenia. Są odporne na uderzenia, czego w jakimś sposób minusem jest to, że mamy trochę ograniczone czucie tego, co się dzieje pod naszymi stopami. A operujemy tylnym hamulcem przy pomocy stopy, więc to wyczucie tego, jakiej siły w tym momencie używamy, jest trochę zaburzone przez tą właśnie grubą podeszwę. Dobrym doświadczeniem, jeżeli chcecie to zweryfikować, jest użycie hamulca drugą nogą w samochodzie. Tak, to tylko trzymajcie się mocno kierownicy, bo mogą was boleć zęby. W bezpiecznym miejscu to trzeba robić, bo wyczucie w nodze okazuje się, że jak dodajecie gazu jest takie spoko, ale jak próbujecie drugą nogą zahamować. Jest zero-jedynkowe trochę, tak jak sprzęgła i de facto trochę tak działa ten tylny hamulec, dlatego trzeba czuć, co się dzieje już z motocyklem, jeśli go używamy. Więc wszystko, co usłyszycie od tego momentu w tym filmie, będzie bardzo subiektywne i wy musicie sobie wyrobić własną opinię. I apelem do Was teraz, jaki mamy, jest to, żebyście robili to pod kontrolą instruktora w bezpiecznych warunkach, a nie próbowali jakiegoś poligonu doświadczalnego na ulicy, bo to jest bez sensu. Po to są takie placyki, po to są instruktorzy, po to są zajęcia z tymi instruktorami, żeby doskonalić technikę jazdy, a umiejętność jazdy motocyklem to jest zespół takich cech, które nie wysysa się z mlekiem matki, tylko trzeba się tego cholera nauczyć. I dlatego będziemy mieli różne zdania teraz. I uwaga! Kacper umie taką rzecz, której ja nie umiem, czyli potrafi używać tylnego hamulca, żeby zacieśniać zakręt. To się robisz to tak w stylu gymkanowym? Tak, trochę ucząc tak. się z chłopakami z Bemowa, pozdrawiamy. Trochę tak. Trochę mi pomaga ten tylny hamulec przy zacieśnianiu figury GP8, czyli takich ósemek gymkanowych i przy objeżdżaniu dookoła pachołków. To też jest jedna z figur gymkanowych, bo pozwala na zacieśnienie tego kółka, które robię wokół pachołka, poprzez właśnie stabilizację motocykla, o której wspominaliśmy i w tej kwestii się bezsprzecznie zgadzamy, że tylny hamulec stabilizuje motocykl podczas manewrów. Tak. Ostrzeżenie, jakie ja mam. Jeżeli używam tylnego hamulca, to staram się to robić w
maksymalnym wykorzystaniu, kiedy motocykl jest w pionie i tak jak każdego hamulca i coraz mniej, im bardziej motocykl jest pochylony. Ryzyko, kiedy robimy trail braking, kiedy wchodzimy w zakręt, kiedy hamujemy w zakręcie, to tak naprawdę możemy używać obydwu hamulców do trail brakingu, nie jest to jakiś duży problem. Ważne jest to, żeby nie zacząć hamować w trakcie zakrętu, kiedy motocykl jest pochylony. Ważne jest, żeby rozpocząć proces trail brakingu, kiedy motocykl jeszcze jest w pionie i potem zmniejszać tą siłę hamowania w momencie, im bardziej się pochylamy, tym mniej hamujemy. Okay. Ale myślę, że to temat na zupełnie oddzielny Tak, ale żeby nie było, że ktoś wchodzi w zakręt i mówi, nie no, Krzychu z internetu mówił, że walniemy w tylny hebel i będzie stabilnie. Warto o tym nie będzie. Jeżeli podetniecie motocykl, który jest pochylony tylnym kołem, to wytnie was tak błyskawicznie, że nawet nie zdążycie mrugnąć okiem. Dlatego takie ostrzeżenie, żeby na placyku trenować, podkreślam to po raz kolejny. Kolejną bardzo indywidualną sprawą w użyciu hamulców, a właściwie przodu versus tył albo skombinowanych tych obu układów, jest wykorzystanie tego na motocyklu, który ma inną geometrię, bo okazać się może, a naprawdę nie okazać się może, tylko taki jest fakt, że motocykle, które są takimi tak zwanymi cruiserami, chopperami lub motocyklami, które w geometrii mają dystrybucję masy bardziej 50/50, ta tylna tarcza i tylny hamulec mają zdecydowanie więcej sensu i więcej znaczenia w procesie całego zatrzymywania i to, że nie wiem, w Harley'ach, jakichś sportsterach albo w motocyklach, które w założeniu mają dużą tarczę z tyłu, mają tylko jedną tarczę z przodu. Okazuje się, że inżynierowie nie zrobili tego na zasadzie a nie, to czekaj, trzeba gdzieś zaoszczędzić parę groszików, tą tarczę nie potrzebuje, to przecież cruiser, on się nie będzie napędzał. Nie! Idea jest taka, żeby używać obydwu hamulców w proporcji, jaka jest odpowiednia dla danej geometrii pojazdu, więc cruiser... I warunków. I warunków, tak, no bo na mokrym też trzeba uważać i ten tylny, i na luźnej nawierzchni. To też warto wspomnieć, że to są takie zależności, które warto sobie w mózgu zaprogramować, że jak się robi mokro, ślisko, zimno, albo występuje w przyrodzie piach lub luźna nawierzchnia, to generalnie tylny hamulec staje się lepszym przyjacielem. Im bardziej jest ślisko, oczywiście sama skuteczność hamowania definitywnie nam się zredukuje, ale za to użycie przodu jest zdecydowanie bardziej ryzykowne. W sensie to ryzyko użycia przodu brutalnego, silnego, mocnego, gwałtownego będzie skutkowało szybszą utratą przyczepności na kole przednim, a jak dobrze zauważyliście z naszego testu z kijem od szczoty, utrata przyczepności z tyłu jest mniejszym ryzykiem, chociaż nadal jest jakimś ryzykiem. Więc jeżeli wasz motocykl geometrycznie nie jest sportem i nie ma od razu całej masy z przodu, a jest motocyklem typu na przykład naked albo jest cruiserem, którego tu akurat nie mamy, to nie bójcie się używać tego tyłu, nawet inicjować hamowanie tyłem. Jakby nie ma najmniejszego problemu. No jest jeszcze jeden aspekt. Jest to też aspekt, który wystąpi nawet w motocyklu o geometrii sportowej, czyli wyprawa na piękny weekend na Mazury, kiedy jesteśmy załadowani i mamy czy namiot, czy jakieś nasze bagaże, kosmetyki, ciuchy, whatever. Plecak, ten, który ma imię nawet. Plecak, który ma imię, też nam obciąża tył. To są sytuacje, kiedy tył motocykla jest zdecydowanie bardziej obciążony i wtedy możemy bardziej skorzystać z tego tylnego hamulca, no bo siłą rzeczy cięższy tył będzie mniej chętnie się unosił i odciążał. Warto wtedy zainicjować to hamowanie tylnym hamulcem, bo ono już nam lekko ugina przednie zawieszenie, odkształca nam trochę oponę, przez co wtedy nawet już możemy skutecznie hamować przodem. A do tego raczej mało prawdopodobne jest, że będziemy hamować tym przodem aż tak mocno, że tył się uniesie, więc możemy skorzystać z dodatkowej siły hamowania, która przy dodatkowym obciążeniu i ciężarze motocykla zdecydowanie nam się przyda, pochodzącej z tylnego hamulca. Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a fizyki nie oszukasz. Także jeżeli koniecznie chciałbyś hamować skuteczniej, to zastanów się nad tym, jak korzystasz z hamulców, zastanów się nad tym, jak je wykorzystujesz i zastanów się też nad tym, gdzie mógłbyś to potrenować, bo prawdopodobnie twój skill nadal nie jest na takim poziomie, jakim wydaje ci się, że jest. A teraz myślę, że w tym filmie warto wspomnieć o tym, że hamowanie motocyklem jest procesem, który jest zależny od pojazdu, człowieka i warunków. I dla mnie jest czymś zupełnie innym niż dla Kacpra i zupełnie czymś innym dla Żerawki. I dla mnie tylny hamulec jest dodatkiem do przedniego hamulca, ale nie wyobrażam sobie życia bez niego i dla mnie od 30 na godzinę jest to podstawowy hamulec o 30 km na godzinę. W dół, nie w górę. Im szybciej jadę, tym bardziej ufam przedniemu hamulcowi i oczywiście jest on zdecydowanie bardziej skuteczny. A na przykład dla Kacpra tym progiem jest gdzieś tak 10-12 km na godzinę w dół. A jeżeli chcecie poznać najwyższą prawdę, to zaraz się dowiecie, co o tym myśli Gosia. Moje przygody z hamowaniem
Więc tak, nauka jazdy na placu, kilka paciaków z powodu właśnie użycia hamulca ręcznego przy mocno skręconej kierownicy, więc kilka nauczek takich było i już od tamtej pory wiem, że na wolnych prędkościach używam tylko tylnego hamulca. Krzysiu, masz jakieś do tego pytania? Po pierwsze, miałaś motocykl, swój pierwszy motocykl, Benelli BN 125, który miał CBS, czyli system, kiedy hamujemy nóżką, to automatycznie nam się jeden z zacisków również w przedniej tarczy zamyka. Czy wyczułaś wtedy, bo to był początek kompletny, jakąś taką zaletę tego systemu? Nie, ponieważ ja tego hamulca w Benelli nie używałam. Po zdaniu prawa jazdy przez okres pierwszych 2 lat w ogóle nie używałam chyba hamulca tylnego. Potem ręcznie mi wystarczał i w ogóle jakoś tak, nie wiem, byłam zafiksowana na jakiś inny rodzaj jazdy. No w ogóle moje umiejętności cały czas się rozwijają, no ale wtedy było na bardzo niskim poziomie, więc w ogóle tego hamulca nożnego nie używałam. Z głębi dziejów wypłynął Gladius, który już posiadał ABS, B posiadał stalowy oplot, miał akcesoryjne klameczki i pojawiły się nawet dobre opony w nim, ale miał upośledzone zawieszenie jak to Gladius. Nie miało, słuchajcie, to dla mnie większego znaczenia, dopóki nie poszłam na kurs, tak, do Tomka Kulika na manewry miejskie, tam mi chłopaki pokazali, co to jest jazda wolna, tak stabilna, hamowanie, martwy ciąg na motocyklu. Myślałam, że tylko na siłowni takie rzeczy się robi, ale tutaj poznałam właśnie magię tylnego hamulca i od tamtej pory stwierdziłam, że kurczę, jest to bardzo dobry sposób na stabilizację, na utrzymanie równowagi na motocyklu. Jeszcze później Alek wziął mnie na plac, tam też ćwiczyliśmy omijanie przeszkody podczas hamowania, różne inne manewry, czy robienie 8 właśnie na tylnym hamulcu. Zakochałam się w ogóle w tym rozwiązaniu i od tamtej pory bardzo, bardzo często używam tylnego hamulca. Do zwalniania, do pokonywania właśnie skrzyżowań ciasnych rond, manewru w ogóle na niskich prędkościach, na parkingu. To jest mój, że tak powiem, ulubiony hamulec. No i teraz posiadasz motocykl, który jest fabrycznie nowy. Te wszystkie układy są jakby na tyle dobre, na ile współczesne motocykle dla ludu są konstruowane. Masz już jakiś pakiet wiedzy, nie jesteś już takim zupełnym nubem, bo ja jestem takim średnim nubem, żeby nie było. Jakby tutaj nie ma nikogo, kto dobrze jeździ motocyklem, my Wam mówimy o tym, jakie jest nasze zdanie. I teraz, posiadając motocykl w geometrii, która pozwala Ci lepiej go trzymać nogami, jesteś bardziej świadoma, czy te wnioski jakieś się pojawiły, jakieś refleksje? Cały czas używałam dużo tylnego hamulca, właśnie jeździmy na placu, trenujemy sobie 8, ciasne zakręty, pracę w zakręcie, więc tak Hermes mnie uczył hamowania w zakręcie, więc ja bałam się po prostu tego właśnie efektu, jak nacisnę klamkę, to że od razu się wyłoży, więc ja tą naukę zaczęłam od hamulca tylnego, bo dawał mi większe poczucie kierowania tym motocyklem i kontrolowania go, więc to bardzo, bardzo mi pozwoliło potem przejść na kolejny etap i zaufać temu hamulcowi ręcznemu w zakręcie, więc bardzo lubię to ćwiczenie i to też mi jakby pokazało szersze spektrum w ogóle jazdy na motocyklu, pracy zawieszenia, no i całej tej geometrii, jak mogę ją wykorzystać. I teraz też nawet jak dojeżdżam do świateł, to też korzystam z obu hamulców, tak? Staram się to kontrolować i na co się to przekłada, że później, kiedy mam hamowanie awaryjne, moja noga automatycznie już też sięga po ten hamulec nożny. Korzystam z obu hamulców w takich kryzysowych sytuacjach, gdzieś to automatycznie w ogóle o tym nie myślę, więc myślę, że to jest bardzo fajna zaleta i efekt tych takich treningów i pamiętania o tym, że mamy do dyspozycji 2 hamulce i w zależności od potrzeb korzystamy z tego odpowiedniego. No też jeszcze w korku oczywiście tylny hamulec jest dla mnie hamulcem podstawowym. Rączka oczywiście na klamerce, w razie czego gdybym musiała zrobić to bardziej intensywnie, ale właśnie to poczucie stabilizacji i to, że ten motocykl nie będzie nurkował, nie będzie mnie gdzieś tam ciągnął za sobą, nie będzie się bardzo przechylał po prostu podczas tych wolnych manewrów, to wszystko zasługa hamulca tylnego. Na zakończenie tego filmu chciałbym, żeby podsumowanie wybrzmiało z ust najwyższej formy życia. Jaką radę można było dać młodym kierowcom, młodym adeptom motocyklizmu? Co powinni robić, żeby stać się lepszymi motocyklistami? Korzystać z wszystkich możliwości motocykla. Po to mamy te wszystkie narzędzia, zwłaszcza te układy hamulcowe, tak są tak zbudowane. Nie po to właśnie, żeby korzystać tylko z ręcznego albo tylko z nożnego, tylko żeby znać różnicę, wiedzieć co daje, jaką przewagę, w jakim momencie, przy jakim manewrze daje wybrany układ hamulcowy. I żeby być po prostu świadomym motocyklistą i dawać po prostu z siebie to, co najlepsze, jeżeli chodzi o tą technikę. Nie bierzcie wszystkiego dosłownie. Jeżeli kupiliście motocykl, który kręci się do 16 000 obrotów, to nie musicie na początku korzystać z całego obrotomierza. Także hamulce są podstawowym systemem w motocyklu.
I na tym się skupmy, a przede wszystkim ćwiczenia, szkolenia i starajcie się robić to w bezpiecznych warunkach, no i zostańcie bezpieczni. Ja na przykład jeszcze korzystam z tego łańcucha. I z całych opon. Pozdrawiamy Was, na razie. Dzięki.